Siemanderko. Pozdrawiam z wyspy Kos, z greckiej wyspy Kos, która tak naprawdę grecka jest dopiero od 1947 roku. Po tam swojej burzliwej historii, po wszystkich swoich perypetiach, tak naprawdę grecka stała się właśnie w 1947 roku. Wszyscy ci, którzy byli w mieście Kos, są zauroczeni tym miastem, także miejmy nadzieję, że my również będziemy zauroczeni po tej wizycie. Jest nam trochę do zwiedzenia, także na pewno zahaczymy o wszystkie te newralgiczne, ważne i ciekawe miejsca. A ja w moim imieniu i myślę też w imieniu moich znajomych zapraszam Was na zwiedzanie stolicy wyspy Kos, czyli miasta Kos. Także let's go! Koła autobusu kręcą się, a autobus mknie. Tutaj mamy hotel, tu jest parking i tu jest kawałek drogi do głównej drogi, na której jest właśnie przystanek, z którego można dostać się do miasta Kos. No także dzisiaj lecimy sobie zwiedzić miasteczko Kos i między innymi też rozeznać się, jak wyglądają sprawy z wypożyczeniem jakiegoś tam sprzętu, typu nie wiem, jakieś kłady, skutery, może rowery, może jakieś łódeczki. Rozkminimy temat też rozjazdów właśnie z Kos w inne miejsca na wyspie. Zobaczymy, jak to tam wszystko będzie wyglądało. Tam jest przystanek, zresztą nawet widać, że już tam jacyś ludzie czekają na autobus, który lada chwila ma przyjechać. Autobusy, z tego co już tam rozkminiliśmy, kursują tak średnio co 45 minut, także luz. No i czekaliśmy. Autobusu ani widu, ani słychu. Dlatego postanowiliśmy wrócić na chwilę do hotelu, by zasilić nasze akumulatory odpowiednią dawką kalorii. Zjedliśmy obiad, no i teraz robimy drugie podejście, zobaczymy. Być może teraz autobus przyjedzie. Czyli nie tylko w Polsce zdarzają się takie sytuacje, że autobusy się spóźniają, bądź też nie przyjeżdżają. W Grecji również. Mamy nadzieję, że teraz już będzie wszystko gitara, picobello i voyage. Tym razem udało nam się wsiąść i mam nadzieję, dojedziemy do stolicy Kos. Taka mała aktualizacja, ponieważ myśleliśmy, że tamten autobus nie jechał, a on jechał, bo wzięliśmy właśnie taki sam autobus jak ten, który jedziemy teraz. Przejeżdżał obok nas, tylko podejrzewamy, że był po prostu pełny, bo tam było napchane bardzo dużo ludzi, nie? I on dlatego się nie zatrzymał, bo był pełny, no i przejechał. Jesteśmy już na miejscu przy fontannie, słynnej fontannie Trzech Delfinów. Dojechaliśmy szczęśliwie, podróż trwała kilka minut, 5 minut, więcej nie? Idziemy ogarniać temat i jak coś będzie ciekawego, to będziemy nagrywać. A to jest Michał, który nie wie, z jakiego przystanku my jechać z powrotem do hotelu i się bardzo martwi, bo on lubi wszystko wiedzieć. Agnieszko, ja już wybrałem, teraz jeszcze ty wybierz. Michał już wybrał. Michał wybrał to. Nie wiem czemu. Pamiątka z Kos, no. Jest Kos, jest Kos. Magnes musi być. Zanim zaczniemy jakieś konkretne zwiedzanie, to odwiedziliśmy sobie taki lokalik tutaj, Lefteris, tak? Żeby skosztować mytos. Trzeba jakby rozjaśnić umysł i rozplanować plan dzisiejszej wycieczki, a to na pewno pomoże. Wyspa Kos jest znana głównie z pięknych, piaszczystych plaż oraz dobrej infrastruktury turystycznej. Jednak warto wspomnieć, że to na tej wyspie urodził się ojciec medycyny, którego przysięgę do dziś składają adepci Akademii Medycznych. Mowa oczywiście o Hipokratesie. Na wyspie, właśnie za sprawą Hipokratesa, wybudowano też pierwszy szpital na świecie. Zaś stolica, czyli miasto Kos, jest jedną z największych atrakcji wyspy, które oprócz licznych bazarków, kramików i sklepików zainspirowanych naleciałościami pobliskiej Turcji, posiada również bardzo bogaty zarys historyczny, który widać tu na każdym kroku, a czasem wręcz wdziera się w współczesną architekturę i koloryt turystycznych uciech. W tym filmie postaramy się pokazać wszystkie oblicza miasta, które pomogą Wam łatwiej poruszać się po tym miejscu oraz po jego okolicach. Zatem zapraszamy na seans. Sklep jakiś z szachami, ale zajebiste, ty. Różnego rodzaju szachy. A te figurki jakie, kurde, no super.
Ja zawsze w takich miejscach lubię wejść w takie boczne uliczki, gdzie niczego nie ma poza zakurzonymi skuterami. Zobaczcie, tu tego kurzu trochę jest, nie? Trochę długo stołu. Ale to właśnie mi się klimat takich skromnych, gdzieś tam bocznych, małych uliczek bardzo, bardzo podoba. Teraz mi dzwoni chyba Beata, bo się straciła już. Muszę odebrać telefon, no przyjął znajdę. O, 5 minutes later. no. Dobra, no dobrze. Kurde, ta ona mi się straciła. Ta Beata. No ona jak wlezie do jednego sklepu, to tu będzie pół godziny w tym sklepie. Jest dużo takich reklam przed lokalami, że o, piwo jest 2 euro, jest taki fajny kufel. Wchodzicie i później okazuje się, że to piwo kosztuje 4 albo 5 euro. A tu się okazuje, że to jest reklama piwa, które ma 250 ml, czyli tako typowo szklaneczka. No. Kto z Was pomyślałby o tym, że to jest reklama szklaneczki piwa? Nie wiem, co to jest, a tu jest chyba nawet jakaś informacja odnośnie tego, co to jest, czyli minaretka, tak? No tak, faktycznie nawet, bo muzułmanie zanim wejdą do swojej świątyni, muszą się obmyć. Jak wejdą do kościoła, też by się przydało. Żeby się pod pachami przynajmniej umyli trochę. Ale powiem wam to, że tu my są w październiku, ale tu jest kurde mega ciepło. Dzisiaj jest tak ubrany, to jest bardzo swobodne ubranie. Mam krótkie galotki nawet, a ta koszula jest taką bardzo zwiewno, ale już tak nie wypada się bardziej rozebrać chyba. Bo nie wyobrażam sobie zwiedzać tego miasta latem, jeżeli temperatury oscylują w okolicach, nie wiem, tam 35-40 stopni, no to musi być masakra. Jak widzicie, trawa jest totalnie wypalona, a w takich miejscach jak my jesteśmy w naszym hotelu na przykład, to jest zieloniutko, pięknie, ładnie, te roślinki są bardzo zielone, bardzo takie świeże, a tu jest zupełnie inaczej, ponieważ tu działa natura, a tam działa człowiek, czyli jakoś to nawadniają i dlatego to wygląda tak pięknie, a tu podejrzewam od kilku miesięcy nie spadł jakiś przynajmniej konkretny deszcz, dlatego tak to tu wygląda. Rośliny, które są głębiej zakorzenione, jeszcze sobie dają radę, są zielone, ale już trawka wygląda jak wygląda. Ten hop nam pokazuje, że mamy iść tam, a u nas trochę chyba ciulo, bo my nie mamy iść tam, bo my mamy iść w zupełnie innym kierunku. Rowery Romet w Grecji, do wypożyczenia chyba. Jak takie drzewa w takim klimacie sobie radzą i tak potrafią rozrastać. Zobaczcie sobie, jak Batka wygląda przy jednym takim rozgałęzieniu tego drzewa. No jest pięknie, jest pięknie. No a tu jakieś takie niefajne aspekty, czyli ktoś tam chciał zaznaczyć swoją obecność w jakiś sposób. Moim zdaniem niekoniecznie trzeba swoją obecność zaznaczyć w taki sposób. Chcieliśmy sobie wejść na te mury tutaj właśnie obronne w mieście Kos, ale z tego co widać na załączonym obrazku, nawet panie są tutaj na górze i widzicie, że nie mogą wejść, bo jest brama zamknięta. Z tym, że na bramie jest jakaś tablica, która informuje o tym, że pewne dni po prostu mury są zamknięte, a dzisiaj jest poniedziałek. A jak to jest w poniedziałek, przynajmniej w Polsce, z muzeami? Zazwyczaj w poniedziałek muzea i tego typu obiekty są zamknięte. Monday, Sunday zamknięte, czyli zgodnie z moimi podejrzeniami poniedziałki, niedzielę mamy tutaj niestety zamknięte, a reszta dni to jest 8:30, 15:30. Można sobie zwiedzić tutaj te mury. No i dotarliśmy pod drzewo Hipokratesa, pod którym rzekomo Hipokrates odpoczywał, czy też nauczał swoich uczniów. Z tym, że owo drzewo ma około 600 lat, a jeżeli faktycznie miał pod nim nauczać Hipokrates, czy też miałby pod nim odpoczywać, musiałoby mieć grubo ponad 2000 lat. Także to jest raczej symbol, a nie dowód żywej historii, czy też dowód na to, że faktycznie Hipokrates leżał pod tym drzewem, odpoczywał, nauczał i być może dotykał tego drzewa. Niestety nie. Żadne chyba drzewo nie przetrwałoby tyle lat. Być może się mylę, być może są drzewa, które wytrwały taką próbę czasu i mają ponad 2000 lat. Może wcześniej rosło tutaj drzewo, pod którym faktycznie Hipokrates odpoczywał, a teraz na miejscu tego drzewa wyrosło inne drzewo, które jest symbolem właśnie i pamiątką po tym słynnym, jakby nie było, ojcu medycyny. How much time for the volcano? Half an hour.
No i właśnie teraz załatwiamy sobie wycieczkę na Nisyros, czyli to jest wulkaniczna wyspa z takim aktywnym wulkanem. Jeden z nielicznych wulkanów na świecie, który jest dostępny dla turystów. Powiem tak, Stui oferowali taką samą wycieczkę za 60 euro. Tutaj to mamy to samo w sumie. Transfer z samego hotelu. Dowożą nas do łódeczki, wsiadamy na łódeczkę, płyniemy na wyspę, na wyspie dowożą nas na wulkan, zostajemy 30 minut, z wulkanu przyjeżdżamy do tak zwanego tamtejszego mini Santorini. Tam mamy znowu wolny czas na jakieś zwiedzanie, zjedzenie czegoś, jakichś lokalnych produktów. Wracamy z powrotem i płacimy 30 euro. Z Tui było 60 euro, tutaj mamy 30 euro, połowa ceny. Kto by się nie skusił, kto by nie chciał. Tak jeszcze powiem, ta wycieczka na wulkaniczną wyspę Nisyros to jest jedna z najdroższych wycieczek tutaj wykupywanych właśnie na wyspie Kos, bo te inne wycieczki zazwyczaj są trochę tańsze. Także warto chodzić po właśnie takich miasteczkach lokalnych, tutaj biurach podróży, bo to się opłaca. Kupimy sobie lody? No, pytasz. Jak Kapadocja to wygląda. One banana. Gałeczka tako. Kurde, ale dobry. Delicious. Thank you. Skosztuj. No kurde, taki ja pierniczę, nie? Jak same banany. To ten taki nie ma. Też dobry. Dobry jest. Ale ten jest mega. Jak to się nazywa? Selek, coś tam. Tak to tu wygląda właśnie w Grecji, czy też na tym Kosie, że idziecie sobie, tu jest restauracja, jakaś uliczka, a tu jest coś bardzo historycznego i możecie sobie przeskoczyć przez płot, podotykać czegoś, czego dotykał być może jakiś Brutus albo inny Cezar, bo to było rzymski kiedyś. No i po lodach od razu poszliśmy na dół. To, co pokazywaliśmy wam wcześniej, to jest starożytna agora tutaj na wyspie Kos i tutaj macie nawet plan tej agory, czyli poszczególne punkty, które możecie sobie zwiedzić. Jest to ogrodzone. Niby tam są godziny otwarcia jakieś, ale no, bramka była otwarta i nikt nie pobiera żadnych opłat, także podejrzewam, że to jest za free. Te tablice są już nawet jakieś tam poszkryfane, poniszczone, czyli tu wchodzi każdy, kto chce, jakoś tam nikt specjalnie o to dobro historyczne nie dba. To są jakieś mozaiki rzymskie, jak Hakenkreuz, czyli jak swastyka to wygląda tu. O, dziwne. Czyżby? Przypadek? Tak sądzę. No ale ostatnio właśnie też gdzieś odkryli, już teraz nie pamiętam gdzie, takie mozaiki rzymskie i bardzo się nad tym podniecali ci archeolodzy, że coś takiego odkryli i tam zabezpieczali to jakoś. A tu to wszystko, jak widzicie, niszczeje. Tu każdy po tym chodzi, nikt tego nie zabezpiecza, to już praktycznie jest całe zniszczone. Nikt się tym nie przejmuje. Także co kraj to obyczaj, ale nie wszędzie tak w Grecji jest to na pewno. No ale tu akurat tak jest, no. Agora to było swoiste centrum życia publicznego miasta. Miejsce spotkań towarzyskich, debat politycznych i handlu wszelakim towarem. Oraz często też miejscem kultu religijnego. Niestety agora w mieście Kos nie jest zbyt dobrze zachowana. Powodem tego stanu rzeczy są m.in. trzęsienia ziemi, które nawiedzają te tereny. Zainteresowanych odsyłam do opisu filmu. Tam znajdziecie link do strony, która dość szczegółowo opisuje to miejsce. Kości świętego Arenagogiu. I to jest ten kościół właśnie, ale niestety jest zamknięte, bo jest kudeczka, także do środka nie wlezymy, ale uroki Grecji są niepodważalne, naprawdę. A tu jest takie Eldorado przy tej agorze kotów. Jeden kot, drugi kot i tu jest cały domek dla kotów. Tu mają miseczki, tu mają jakieś żarcie, zobaczcie, i tu są następne koty. Jeden taki malutki całkiem i 3 takie większe, no kurde, pełno kotów. A tu jest jeszcze jeden kot, przyszedł teraz, Ryszawy. A tu nawet jakoś mają Buda, jak dla psa, tylko to jest Buda dla kotów.
Tak mi się wydaje, że my się stanemy takimi smakoszami tutaj greckiego piwa, bo żeśmy wleźli do lokalu na jakieś takie fajne piwo, bo nas skusiło to piwo, bo to jest tako IPA ichniejszo. I może tu jest nawet jakoś stacja przesiadkowa, bo tu jest dużo autobusów. To jest taki poza centrum, taki lokalik. Centrum to już tam raczej piwa 4 i 5 euro, nie? You want only for one day? For how many days you want? For One me. day. Yours? You want down? No wybieramy właśnie rowery, a kolega Michał miał kłopoty, powiedz jakie. Takie prawo jazdy, które Musisz uprawnia mieć, do tak, jazdy na motor jakby. Motorowerem, czy tam motorem, takim do 125, niestety w Grecji tego nie U nas akceptują. Musi tak. być specjalne prawo jazdy. I co teraz? No czekamy, no ona coś powiedziała, żeby chwilę poczekać. Nie wiem, wzięła moje prawo jazdy, nie wiem czy ona sprawdza w jakichś tam systemach, nie mam pojęcia co oni tam robią teraz. Bo takie te autka, samochodziki to można. Tak. Tylko nie skutery. No, Tylko nie skutery. ale nieśmiesznie? No i kolega teraz jeszcze czeka, bo mu wzięli prawo jazdy. I coś tam kombinują, czy jednak może tym skuterem jeździć po Grecji, czy też nie może jeździć po Grecji. Czyli jest. I Michał może jeździć tylko tym malutkim, najmniejszym skuterkiem. Większym nie może niestety. A chciałby mieć taki fajny, amerykański. Tak się lecimy na kołach w Grecji prosto do miasta Kos, a potem to już tamkaj poniesie nas los. Cio! Wandrusy jadą. Tu na promenadzie w mieście Kos trzeba uważać, bo ludzie często chodzą właśnie po ścieżkach rowerowych i tak widzieliście przed chwilą też małe dzieci na takich małych rowerkach. Ktoś wjeżdża z boku, o skuterek na przykład wjeżdża. Sam przyłapałem się na tym, że chodzę jakby na ścieżkę rowerową i po chwili się orientuję, że jestem na ścieżce. Także oczy naokoło głowy. Na uroku takich nadmorskich miasteczek to nie muszę nikogo przekonywać. Chyba wszyscy, co byli w takich nadmorskich kurortach, to wiedzą, jak to wygląda. Tym bardziej gdzieś tam na południu, w krajach typu Grecja, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Wybrzeże Lazurowe, Włochy, Hiszpania. Klimacik w takich miejscach jest niesamowity i do niczego nie można go porównać. W październiku jeszcze taką sytuację tu jest na Kosie, także można spokojnie sobie pływać w morzu, opalać się. No problemos. No i przyjechaliśmy sobie w takie ustronne miejsce tu na nabrzeże. Tam se pan łowi ryby. Koszt jeszcze takich rowerków już tam nie kombinowaliśmy, bo to u nas w hotelu tam se załatwiliśmy, bo to nie był taki jakiś wygórowany koszt. 6 euro mój, czyli górski rower, ten 5 euro, nie? 6 tak samo. Też 6, a było tam na ulotce 5. No nieistotne, 6 euro, niby jeden dzień, tylko jeden dzień wygląda tak, że bierzecie go rano, a o 19 musicie go dostarczyć i wtedy was odwożą do hotelu, tam jakiś pan was odwiezie do hotelu. Tu są też takie ciufcie, ale znajomi jechali, to kosztuje 10 euro taki kurs, ale oni stwierdzili, że nie warto, że nic szczególnego. No i tu jest to drzewo Hipokratesa, pod którym już byliśmy. Jest taki mostek tutaj, który prowadzi do zamku Ioannitów. Jak widzicie, dziś brama jest otwarta, także możemy wchodzić. Ostatnio było zamknięte, bo byliśmy w poniedziałek. Jest tu co oglądać, jest tu gdzie chodzić, jest co zwiedzać. Może najpierw gdzieś tam pochodzimy sobie, zobaczymy co jest na dole, a później wejdziemy na mury obronne. No i jak to w Grecji bywa, na Kos pełno kotów, a na Krecie jest pełno kretów, dlatego się nazywa Kreta. A na Kos powinno być pełno kosów, a nie ma, no są koty. Zamek ten należał do zakonu Ioannitów, który był założony w XIV wieku i prawdopodobnie też w tym okresie zamek ten powstał. No i teraz wchodzimy tutaj już na górę, na mury obronne. No i tutaj mamy wgląd na miasteczko z tej strony, z drugiej strony jak widzicie na nabrzeże tureckie i Bodrum między innymi. Tu nie ma jakichś ograniczeń, nawet jakichś specjalnych łańcuchów tu nie zauważyliśmy, które ograniczałyby w jakiś sposób to, że ludzie mogą w pewne miejsca wejść. No i są tacy strażnicy, którzy są zaopatrzeni w gwizdeczki. Jeżeli ktoś sobie pozwala za dużo, no to wtedy oni gwiżdżą, grożą palcem, upominają, że nie wolno tego robić. Także jakaś baza tutaj security jest, która dba jednak w jakiś sposób o to miejsce, no i dobrze, bo z ludźmi to jest różnie.
Zamku Janitów nie można zwiedzić, a to też z racji tego, że w 2017 to uległo znacznemu uszkodzeniu po trzęsieniu ziemi. Można chodzić tutaj w okolicy, można oglądać sobie mury obronne, można oglądać ten zamek z góry, z boku, z dołu, ale nie można wejść do środka. Pewnie z czasem to tam odbudują, odrestaurują i będzie można wchodzić znowu do środka, ale teraz pewnie jest tam jakieś zagrożenie dla turystów i dlatego jest zamknięte. No kruszy się już właśnie, że widział, że tam się te bloki skalne rozstępują całe, nie? Tu są jakieś takie tunele. Idę do tego tunelu, tu nic nie widać, ja sobie wezmę może telefon. Tu jest Fescima w tym tunelu. Tu wleza, obejrza i właśnie za pomocą telefonu więcej widać, bo sobie włącza oświetlenie. Tu jest już koniec, także nic więcej nie obejrzymy tu. Tu jedynie można zajrzeć tak przy barierce, bo tutaj widzicie wszędzie jest stop, znak, że nie można wchodzić dalej. Tutaj są lufy armat i kule armatnie. Także z boku można sobie jedynie zajrzeć w ten sposób tutaj na teren tego Zamku Janitów, a jak widzicie, no faktycznie to jest nieźle naruszone przez te trzęsienie ziemi tu. No bo jest piękne w środku. No na pewno, no szkoda. Twierdza Neracja wybudowana została po to, żeby kontrolować wybrzeże Turcji i chronić flotę w czasie wypraw krzyżowych. Przez jakiś czas skutecznie opierała się tureckim najazdom. Jednak w roku 1523 została ostatecznie przejęta przez Turków i służyła im aż do 1908 roku, głównie jako koszary wojskowe. Ogromnych zniszczeń dokonało wielkie trzęsienie ziemi w 1933 roku, a dopełnieniem destrukcji twierdzy było kolejne trzęsienie z 2017 roku. Choć mury zewnętrzne stawiły opór kataklizmowi, to jednak budynki wewnątrz twierdzy uległy znaczącej destrukcji. No i teraz jeszcze lecimy nad jezioro, słone jezioro tutaj na wyspie Kos, to jest jakieś 10 km od naszego hotelu. O, a koleżanka Yamahą jedzie, a my na kołach, bo my są tacy biedni i nas nie stać na takie rumaki. A tu jest słynna stara studnia, która stoi na środku. Jak widzicie drogi, jest to nawet coś na zasadzie ronda. Na środku sobie drogi stoi studnia i z tego co tam wyczytałem, to chyba jest nawet czynna. Tam się leci na Kos, tu na Tigaki i na Słone jezioro. No dobra, pedałujemy dalej. No i jesteśmy nad jeziorem Słonym na wyspie Kos. Jak widzicie, jezioro Słone jest totalnie wyschnięte. Tam coś się świeci, ale to jest prawdopodobnie sól. Zaraz tam podjedziemy zobaczyć. I to jest niedaleko plaży Tigaki. Jeżeli będziecie w wiosce Zia, to jest w tamtym rejonie i tam też jest góra. Jak się zaś nazywa ta góra? Dikeos, na którą też już wchodziliśmy. No i z tej wioski Zia to też fajnie widać tutaj to jezioro. A w okolicach czerwca i lipca można tu spotkać flamingi. No to jezioro jest bardzo płytkie z tego co widać, dlatego też tak szybko pewnie wysycha. Tu już widać, że jest grząsko. Tu jest jeszcze wyjeżdżona taka ścieżka, po której jakoś tam można jechać, chociaż już widać, że też jest miękkawo. O, już nawet patrzcie, nie da się wbić stopki, no. No i tu jest na całej powierzchni sól, tu z bliska można zobaczyć. Pełno soli jest. No nie chcę tam iść dalej, bo to może w momencie człowiekowi gdzieś stopa wejść głęboko i se całe szczewiki zmarasza. A mu fajne białe, szkoda by ich było. No także taka ciekawostka, warto tu podjechać przede wszystkim w okolicach czerwca, lipca, wtedy kiedy jeszcze jezioro jest zapełnione wodą i są flamingi, jeszcze dodatkowo są żółwie, nie? Tuż obok tej starej agory mamy Odeon rzymski, czyli amfiteatr rzymski, inaczej amfiteatr od Romana. Co ciekawe, patrzcie, ta budowla nie jest mała, zaraz wam pokażę. Ta budowla nie jest mała, a została dopiero odkryta w XX wieku. A budowla pochodzi bodajże z II czy III
z II wieku, tak? A została odkryta dopiero w XX wieku, czyli cały czas to tutaj było i to jest centrum, jakby nie było, miasta Kos i nikt o tym nie wiedział. Prawdopodobnie było to całe przysypane ziemią i po prostu no, archeolodzy zaczęli coś tam, czy może przy jakichś pracach ktoś coś odkrył i zaczęli w tym kopać i wykopali. No nie jest to taki amfiteatr, jak byliśmy w Turcji, Aspendos, bo to tam jest ogromny. Ale też ciekawostka, też bardzo fajny obiekt. Tutaj jak widzicie scena, no bardzo mała, jest to zrujnowane, pewnie to było ładnie jakoś tam zadaszone, albo przynajmniej jakieś flary, jakieś tam pomieszczenia małe były za tym jeszcze wygospodarowane, jeszcze zbudowane. Na dole widać, że już to odrestaurowali, także nie jest to na pewno pierwotny wygląd. A ta zaśpiewasz coś? Ja? To zaśpiewaj, idź na scenę, ja cię nagram. To zaśpiewaj, miała baba chłopa, było mu straszydło. Słabo słychać. Miała baba chłopa, było mu straszydło. W domu się go kury boły, a na polu bydło. Tym artystycznym akcentem kończymy naszą przygodę z miastem Kos. Była to dla nas cenna lekcja historii, choć nie udało nam się zobaczyć wszystkiego. A wbrew pewnym opiniom mówiącym o tym, że wyspę można zwiedzić w jeden dzień, przekonaliśmy się, że nam zabrakło dnia, żeby zwiedzić jedno miasto na tej wyspie. Dlatego zwiedzanie przez bieganie to absolutnie nie nasz klimat. Zdecydowanie preferujemy celebrowanie każdej wyjątkowo spędzonej chwili, czego i Wam życzymy. Dlatego warto śpieszyć się powoli, zwłaszcza podczas urlopu. A teraz zachęcamy jeszcze do aktywności na naszym kanale oraz subskrybowania kanału i tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. So perfect when you're young. Now that I'm on my own, I see. Siemanderko, 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 czyli ojca Mecedyny. To jest właśnie ten zamek Joannitów. Zamek Joannitów, tak. Ale jego nie zwiedzisz, Jego nie zwiedzisz, bo jest nie wolno chodzić do środka. bo nie wolno chodzić do środka. Zamknięte od czasu trzęsienia ziemi w 17. Bo zamknięty od czasu trzęsienia ziemi w 17. Także do zobaczenia. Później. Do zobaczenia, maybe later.